w dzisiejszym odcinku. Niestety nie jest to samotna wędrówka, będzie problem. No a ze mną idzie cały czas piesełka. O, było ostro dzisiaj, nadałem im imię. No i tutaj już szaleje, cieszy się merda ogonkiem. Szlak jest naprawdę piękny. Znalazłem taką chatkę. Budulec użyty do budowy tego klasztoru pochodzi podobno z okresu rzymskiego. Gorzej będzie z jedzeniem. Tuli się strasznie do mnie, potrzebuje czułości piesek, tak. Habibti, Habsia. Zobaczymy, co będzie dalej. Witam serdecznie na starcie mojej kolejnej wędrówki tu w miejscowości Antget, która jest położona blisko z granicą z Syrią na północy. Rozpocznę spełnienie swojego kolejnego marzenia i będę mógł powędrować przez góry Libanu na południe. No, cieszę się, naprawdę się cieszę, że mogę poznać kraj, kulturę, kolejny kraj Bliskiego Wschodu, który już na pierwszy rzut oka różni się na przykład od Jordanii, która jest bardziej muzułmańska. Tutaj w górskich miejscowościach jest więcej kościołów niż meczetów, także mam nadzieję, że będzie się wędrowało fajnie. Rozpoczęło się naprawdę super, bo jest dzisiaj pierwszy dzień Wielkanocy, więc już tutaj z taką tradycją świąt wielkanocnych w Libanie mogłem się zetknąć. No a przede mną przecież jeszcze ta druga część kultury czy religii muzułmańska, bo teraz jest tutaj też Ramadan i za niedługo kolejne święto, tym wtedy już muzułmańskie, więc no ciekawy czas wybrałem, żeby powędrować. Przede mną około 470 km z możliwością rozszerzenia tej wędrówki. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Nie wiem, ile dni będę wędrował. Daję sobie czas na to, żeby móc tak wgłębić się, podelektować się tymi miejscami. Teraz idę odszukać początek szlaku. No i zabieram plecak, zakładam plecak i ruszam. A Ciebie zapraszam razem ze mną na wspólną wędrówkę.
O, pierwsze kilometry za mną. Wędruje się fajnie, nie jest gorąco, ale za to niesamowicie mocno wieje wiatr. W lesie, w takim sosnowym czy piniowym lesie, gdy szedłem, no to tam tego wiatru nie było czuć, natomiast teraz na otwartym terenie to chcę głowę dosłownie urwać. No a ze mną idzie cały czas piesełka od samego początku szlaku. Może ile przeszedłem, może 100-200 metrów i przyszła do mnie i idzie. Próbowałem ją odgonić, ale nie dała się. Nie chciała wrócić, idzie ze mną, nie wiem teraz, co z tym pieskiem zrobić. W każdym razie no, szlak jest od samego początku znakowany i podobno będzie z małymi może wyjątkami znakowany już do końca. Jest znakowany kolorem biało-fioletowym i jest troszeczkę, te oznakowania są inne, to znaczy są zakręty wypisane, namalowane troszeczkę inaczej niż my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. No i w momencie, kiedy szlak gdzieś skręca w bok, no to na wszelki wypadek jest jeszcze taki znak, krzyżyk, który jakby pokazuje, że tamtędy, że tam właściwie nie powinienem iść, więc nie jest źle, chociaż są też takie sytuacje, gdzie, gdzie ten szlak wymagałby troszeczkę bardziej konkretnego oznakowania, bo są niekiedy rozwidlenia, jest znak po środku i nie wiadomo gdzie iść, także trzeba się do tego przyzwyczaić, a dzisiejszy dzień jest właśnie po to, żeby się po prostu tak wczuć i przyzwyczaić do realiów tej wędrówki. Jest naprawdę fajnie, ma być kolejne dni podobno cieplej, chociaż dzisiaj też miało być ponad 25 czy 26 stopni. Jest chyba około 20, myślę. Chociaż to odczucie chłodu, które wiatr powoduje, no jest takie odczuwalne. Ale jest fajnie, jestem dalej podekscytowany. Szlak póki co jest dość łatwy. Są podejścia, ale są też zejścia. Natomiast jeśli chodzi o same takie papierowe, no chodź, no. Tuli się strasznie do mnie, potrzebuje czułości piesek, tak. Jest tak, że szlak ma według jakby opisu 470 km, choć po drodze będą też takie opcje do wyboru. No i są też takie możliwości wejścia na przykład na szlak literatów, który być może też odwiedzę. Jest 20 000 metrów do góry i 20 000 metrów w dół, czyli bardzo podobnie jak nasz główny szlak beskidzki. Natomiast no, widoki są zupełnie inne, chociaż chwilami jak się idzie, szczególnie w lesie, to mam takie jakby odczucie, jakbym wędrował po prostu u nas w Polsce. Zobaczymy, co będzie dalej. Dzisiejszy odcinek nie jest długi, wykorzystam go na to, żeby w ten szlak właśnie wejść, a jutro powędruję dalej. W ogóle szlak jest podzielony na chyba 24 czy 26 nawet etapów. Na tyle dni jest rozłożony, ale myślę, że tyle dni nie zajmie mi przejście. Natomiast daję sobie, tak jak powiedziałem wcześniej, czas. Nie będę się spieszył, otwieram się na to, co przede mną. Także chwileczkę odpoczniemy tutaj z moją przyjaciółką i idę dalej.
koniec na dziś. Skończyłem wędrówkę na dzisiaj. Mam tutaj pokój bardzo komfortowy z możliwością przygotowania sobie posiłku, ale ja posiłku nie będę tutaj przygotowywał. Pójdę na miasto spróbować znaleźć jakąś restaurację albo sklep. Podobno są sklepy dzisiaj niektóre otwarte. No i trzeba psa nakarmić, bo bestia jest wybredna. Miałem kawałek bułki. Ta za bułkę nie chciała się wziąć, a pies przyszedł ze mną dzisiaj ponad 20 km, więc na pewno jest głodny. Wodę piła na szczęście, ale widać, że ona jest bardziej taka mięsożerna, więc trzeba będzie coś jej zorganizować. No ja tutaj jeszcze poświętuję ten pierwszy dzień Wielkanocy, no jutro powędruję dalej. Dzisiaj naprawdę mam komfortowy nocleg, a później to już pewnie może być różnie, może być też namiot. No a dzisiaj tutaj z widokiem na moją dzisiejszą trasę będę odpoczywał. Także dziękuję za wspólny dzień i do zobaczenia jutro. Witam serdecznie w drugim dniu wędrówki i drugiego dnia świąt. Jest przepiękna pogoda. W nocy jeszcze wiało przeokrutnie. Tutaj ten wiatr po prostu tłukł wszystkim, co mógł. Był hałas, trudno było zasnąć, ale nad ranem się to wszystko uspokoiło i mogę dzisiaj ruszyć dalej i podziwiać Liban właśnie z innej strony, w sensie pogodowej. No, nocleg był naprawdę mega, u takiej naprawdę fantastycznej rodziny w bardzo komfortowym pokoju, także jestem wypoczęty i zadowolony. Mogę ruszyć dalej, oczywiście nie sam. Pies czekał na mnie przed domem od rana. No i tutaj już szaleje, cieszy się, merda ogonkiem. Chyba to jest pies wędrowiec albo pies przewodnik. Teraz przede mną tutaj jakaś taka stara budowla, prawdopodobnie stary klasztor. Zerknę na niego, no i pobieram kurs na południe.
Ostro dzisiaj jest pod górę. Jestem teraz na 1100 metrów nad poziomem morza, a za mną około 800 metrów podejścia, czy podejść w zasadzie. No a szlak jest naprawdę piękny. Fajnie się wędruje, mimo tego, że trzeba troszeczkę się wysilić. Po drodze minąłem ruiny klasztoru Marhalita. Budulec użyty do budowy tego klasztoru pochodzi podobno z okresu rzymskiego, a sama Marhalita była patronką pasterzy i ich trzód. No a teraz jestem w miejscu naprawdę urokliwym, Akar el-Atika. Takie piękne skały tutaj są, więc posiedzę tutaj, troszeczkę odpocznę, no i dam psu odpocząć, bo bidulka jest naprawdę zmęczona. No ale fajnie mi się z nią wędruje, bo nie trzeba, jest samoobsługowa, że tak powiem, bo nie ma problemów z wodą tutaj. Co chwilę jakiś strumyk jest, czy jakaś rzeczka, więc ona się tam zawsze napije wody. Ja jej dałem wody chyba tak może 2 razy, ale nie jest nauczona z ręki pić, a nie mam żadnej miseczki dla niej. Gorzej będzie z jedzeniem, bo nie chcę skubana jeść takich rzeczy jak banany czy chleb, a jakichś mięsnych dań nie mam po prostu dla niej, więc problem jest. Może jak dojdę gdzieś do jakiejś miejscowości, to kupię coś dla niej. No ale no i mam problem z nią, no. Mam z nią problem, bo nadałem imię Habibti, a w skrócie Hapsia. Więc no, zaczynam się do niej przyzwyczajać, ona też chyba do mnie bardzo się przywiązuje, więc no, będzie problem. Trzeba będzie jej znaleźć jakiś dom tutaj, zanim wyjadę, no bo jak ją zabrać ze sobą do Polski? Bardzo się polubiliśmy, naprawdę, na każdym postoju przychodzi do mnie, tuli się, chociaż teraz padła i śpi. Także troszeczkę jeszcze tutaj poodpoczywamy. No i za momencik przedzieramy się przez te piękne skały. Jalla Habcia.
No jestem dzisiaj na miejscu. Znalazłem taką chatkę. To chyba chatka jakiegoś rolnika, bo w murowanej części są jakieś narzędzia. No a że przyszedłem dzisiejszy cały praktycznie odcinek, to pomyślałem sobie, że szkoda by było nie wykorzystać takiej okazji, zanocować w tak klimatycznym miejscu, zwłaszcza że koleżanka już też ma dość, a w mieście jest jej trudno, naprawdę przeganiają ją ludzie i w ogóle problem jest, żeby mogła przenocować w normalnych warunkach, więc tutaj zostajemy. No było ostro, dzisiaj 1300 metrów pod górę ponad, teraz jestem na ponad 1500 metrów, 1560 jeśli dobrze pamiętam. Wieje strasznie tutaj na górze i wyraźnie się ochłodziło. No ale jestem bardzo zadowolony. Szlak naprawdę jest klimatyczny, tak bym powiedział. Widoków póki co nie było dużo. Głównie wędrowaliśmy, no. Niestety nie jest to samotna wędrówka, albo stety, bo naprawdę fajnie się wędruje. Było bardzo dużo lasów, więc widoków nie było, ale te skałki, te ścieżki naprawdę robiły klimat, nastrój. Szlak jest całkiem nieźle oznakowany. Są miejsca, gdzie faktycznie można się pogubić i chwilami po prostu szedłem za daleko czy nie zauważałem znaku, więc troszeczkę też pobłądziłem, ale to były takie krótkie jakieś odcinki po 100, 200, 300 maksymalnie metrów. No jest fajnie. Kolejny dzień się kończy. Dziękuję serdecznie za towarzystwo i widzimy się jutro, a my się tutaj organizujemy. Hej! w następnym odcinku. Ale dostaliśmy w kość, to pies tak samo ledwo żyje. To, co słyszałem o Libanie, przerosło moje najśmielsze wyobrażenia. Nie za bardzo mogłem z nim rozmawiać, bo mówił tylko po arabsku. Po jordańskich upałach tutaj przeżywam coś zupełnie odwrotnego. Po drodze praktycznie cały czas leje.
Przemokłem do majtek, tak bym powiedział. Wczoraj tutaj dotrzeć nie było wcale tak łatwo. Byłem dosłownie 500 metrów od wsi. Problem jest z jedzeniem, bo praktycznie nie mam już w ogóle jedzenia. Przede mną teraz jeszcze przeprawa przez rzekę. Nie było jak filmować, kamera mi zamokła. Przejść jeszcze raz przez rzekę. W końcu wyszedłem z tych mgieł. A śpiew takim, nie wiem jak to nazwać, ja bym to nazwał pustostanem. Taka starsza pani zaprosiła mnie do domu. Szlak naprawdę jest cudowny. No naprawdę można powiedzieć, że spotykają mnie tutaj anioły.